That's good. Okay, so let's continue. Dobrze, no to rozpoczynamy ponownie po przerwie. So the first place that we mentioned was Pierwszym miejscem, o którym mówiliśmy, Ephesus. Ephesus, yeah. So Ephesus represents the handover from the apostles to the next generation of Christians. Symbolizuje on przekazanie władzy od apostołów do ojców apostolskich. So it was the place where Paul handed over the authority to the elders of the Ephesian church. Było to miejsce, w którym Paweł przekazał przywództwo starszym kościołu w Efezie. And where he sent Timothy. Tam wysłał Tymoteusza. And later where John the Apostle lived at the end of his life. Tam też żył Jan apostoł do końca swojego życia. So the second place we're going to look at Teraz spojrzymy na drugie miejsce. is Athens. Ateny. Now Athens looks like this now. Wyglądają tak, teraz w tym momencie. And obviously the buildings would have been, you know, they wouldn't have been ruins, they would have been buildings. Oczywiście w tamtym czasie nie było ruin, tylko budowle. Now the church in Athens at the start was not very strong. Kościół w Atenach nie był zbyt mocny na początku. Do you remember when Paul went to Athens and he preached to the Areopagus, at Mars Hill? Czy pamiętacie, jak Paweł dotarł do Aten i nauczał? The Areopagus, it was like a place. Europa. Areopagos, tak? So maybe what's described in Acts 17 Więc może to, co było napisane w Dziejach w rozdziale 17, is a little bit like if you had a degree from another country, for example. może to trochę tak, jakbyśmy mieli jakiś stopień degree. Let's say if you were a doctor from Ethiopia. To tak jakbyś był doktorem z Etiopii. And you moved to Britain, for example. No i przeprowadziłeś się do Wielkiej And Brytanii. they weren't sure, is your qualification, is that good or it's not a proper qualification? No i oni tam nie wiedzą, czy twoje kwalifikacje są wystarczające. And so you'd have to have your accreditation for your degree to be recognized. Czyli musiałbyś mieć jakieś rekomendacje, tak, żeby potwierdzić swoje kwalifikacje. And so when Paul came with his new philosophy, Więc kiedy Paweł przyszedł tam ze swoją nową filozofią, maybe what happens in Acts 17 is like a hearing for an accreditation. więc może to, co się dzieje w rozdziale 17 jest jak takie przesłuchanie o akredytacji. So it's a bit like an oral exam. Trochę jak egzamin ustny. And Paul, do you remember Paul preaches in Athens and he starts off by talking about this altar to the unknown God. Pamiętacie, jak jak Paweł w Atenach wspominał o ołtarzu dla nieznanego Boga? And it's an amazing sermon. To jest znakomite kazanie. Because what they were accusing Paul of Ponieważ oskarżono Pawła, was that Paul was preaching foreign gods. że naucza o obcym Bogu. So the gospel was foreign for Athens. Ponieważ w Atenach Ewangelia była obca. And Paul has got to show them that actually the God he's preaching of is not foreign to Athens. A Paweł pokazał im, że tak naprawdę ten Bóg nie był obcy Atenom. But at the same time it's not the same God. Ale jednocześnie nie był to ten sam Bóg. And so he uses this altar that's to the unknown God. Czyli on używa tego ołtarza dla nieznanego Boga. And he says, even you admit that there's something missing, isn't there? I mówi, no sami przyznajecie, że czegoś brakuje. And Paul uses this to prepare them to hear the gospel. Paweł używa tego, żeby przygotować ich do Ewangelii. Now most of Paul's sermon is about establishing the fact that there is one God who is not served in temples. Głównym punktem kazania Pawła jest to, że jest jeden Bóg, któremu nie służy się w świątyniach. But at the end of his sermon he starts to focus on Christ and the resurrection. Ale na końcu kazania skupia się na Chrystusie i na zmartwychwstaniu. Do you remember what the response was in Athens when he preached about the resurrection? Czy pamiętacie reakcję Ateńczyków? What did they do? Co zrobili? They laughed. Śmiali się. You must be crazy. Musisz być szalony, tak mu powiedzieli. And this is the challenge of Athens. I to właśnie było wyzwanie w Atenach. Because the Old Testament
Ponieważ Stary Testament, and even the New Testament, a nawet Nowy Testament, initially początkowo doesn't appeal to the world of the Greek speakers of the first century. przemawiało na początku do Greków w I wieku. And so the Christians had to find a way of dealing with this barrier to the gospel. I chrześcijanie musieli sobie z tym wyzwaniem jakoś poradzić. And that's what they did. I poradzili sobie. Now there's a Christian word that describes when we defend our faith. Jest chrześcijańskie słowo, które opisuje obronę wiary. Do you know that word? Znacie to słowo? Apologia. Yeah. Do you use this word in Polish? Yeah. In English we say apologetics, but you say apologia. Apologetyka. Apologetica. Yeah. So basically this word means in a court, Obronę w sądzie. if someone is accused of a crime, Jak ktoś jest oskarżony o przestępstwo, they can give their defense. mogą dać swoją obronę. So for example, the Apostle Paul, when he was accused and he gave a speech to defend himself. Tak jak apostoł Paweł, który przemawiał, gdy został oskarżony. So this is the task of apologetics. To jest zadanie apologetyków. And so in the second century, W II wieku, and remember the second century is between the year 100 and the year 200. pamiętamy, że II wiek to jest pomiędzy rokiem 100 i 200. That's correct, yeah. So what happened was that there were some Christian evangelists. W tamtym czasie było wielu ewangelistów chrześcijańskich. So this is the second generation after the Było apostles. to drugie pokolenie po apostołach. What was the first generation after the apostles? What were they called? Jak nazywała się pierwsza generacja? The apostolic fathers is the first generation. The second generation is called the apologists, Pierwsi byli ojcowie apostolscy, później byli apologeci, the defenders of the faith. obrońcy wiary. Now one of them was called Justin. Jeden z nich nazywał się Justyn. So he's called Justin the martyr Justyn męczennik, because he eventually died the death of a martyr. ponieważ zmarł śmiercią But he's męczennika. also called Justin the philosopher. Ale jest również nazywany filozofem. Now he grew up in Samaria, Dorastał w Samarii, in what we would think of as Israel, czyli w Izraelu, but he was not Jewish. ale nie był Żydem. And his journey, his life, I na drodze do wiary was about looking for the true philosophy. w tym okresie jakby swojego życia szukał, miał kontakt z wieloma filozofiami. So here are some ancient philosophies that he tried. Na przykład. So these are some ancient philosophies of the time that he was involved in, that he explored. Były to starożytne filozofie tamtego czasu, z którymi miał kontakt. So one of them was called Stoicism. Stoicyzm, Another one was called the philosophy of Aristotle, arystoterianizm and this philosophy of Plato. i platonizm. So he was trying to explore different philosophies. Więc eksplorował, odkrywał, zagłębiał się w różne filozofie. Maybe you could imagine a young person today, Można sobie wyobrazić dzisiaj młodą osobę, and they might be into reading different philosophies, different która books. przejawia zainteresowanie różnymi filozofiami, czyta różne książki. Maybe today they'd be watching YouTube, Dzisiaj może oglądaliby YouTube, maybe with a big beard. może z długą brodą. Yeah, and you can maybe imagine the way that they would look. No, możecie sobie tylko wyobrazić, jak by wyglądali. But anyway, this is what he was doing. He was growing up in an area near where the gospel happened, but he wasn't Jewish. To właśnie robił, dorastając blisko Aten, no sam nie będąc Żydem. Anyway, one day he went for a walk on the beach, Pewnego dnia poszedł na spacer po plaży, on the shore of the Mediterranean. na brzegu Morza Śródziemnego. And he met an old man, Spotkał starszego mężczyznę. and the old man convinced him that the real philosophers were the prophets of the Old Testament. I ten mężczyzna przekonał go, że to prorocy Starego Testamentu And the true philosophy filozofami, is Christianity. a chrześcijaństwo jest prawdziwą filozofią.
And he also noticed that when Christians died the death of a martyr, Zauważył również, że gdy chrześcijanie umierają śmiercią męczeńską, they died with dignity. umierają z godnością. And so he, through this, he discovered the Christian faith. Na drodze tego doświadczenia odkrył wiarę chrześcijańską. So having become a Christian, Gdy stał się chrześcijaninem, he wrote 2 texts napisał 2 teksty, which are called apologies. które nazywamy apologiami. The first apology of Justin, the second apology. Pierwsza apologia Justyna, druga apologia Justyna. And he's also got something called Dialogue with Trypho. Napisał również tekst zwany dialogiem z Tryfonem. So Trypho Tryfon was a Jewish rabbi. był żydowskim rabinem. Now, I want you to imagine 2 very convinced people having an argument. Chcę, żebyście sobie wyobrazili, jak dwójka ludzi o silnych przekonaniach ma ze sobą dyskusję. Maybe 2 people in Poland arguing about politics. Is that possible? Może dwójka Polaków kłócąca się o politykę. So this is a little bit like Justin and Trypho. No, tak właśnie było między Tryfonem a Justynem. Trypho is the Jewish rabbi. Tryfon jest żydowskim rabinem. He is absolutely certain that he is the chosen people of God. Jest absolutnie pewny, że jest jednym z wybranych Bożych. And he knows the Old Testament. Zna Stary Testament. And Justin is the Christian Justyn jest chrześcijaninem, who thinks he knows the Old Testament better than the Jewish guy. który myśli, że zna Stary Testament lepiej. So when you read this text, it's a little bit too aggressive. Więc no, ten tekst ma taki bardzo agresywny ton. So for example, Justin says to Trypho, Czyli na przykład Justyn mówi do Tryfona: "You're not Israel, we're Israel. wy nie jesteście Izraelem, tylko my. You're not the chosen people, the Christians, we're the chosen To people. my jesteśmy wybrani. Look at all the problems the Jewish people have had, all the sufferings. Spójrzcie na wszystkie te problemy. It shows that they're not chosen by God. To dowodzi, że nie są wybrańcami dużymi. You had your temple destroyed in the year 70. W 70 roku zniszczyli wam świątynię, And that's all because you rejected the Messiah Jesus. ponieważ odrzuciliście Mesjasza. So maybe that's not the best example of Justin's teaching. Może to nie jest najlepszy przykład nauczania Justyna. But what's more interesting is what he wrote to try and explain the gospel to the Greek-speaking world of his time. Ale ciekawym fragmentem jest jego wyjaśnienie Ewangelii napisane do Tryfona. And because he was a qualified philosopher, Ponieważ był wykwalifikowanym, zdolnym filozofem, he was able to wear the cloak of a philosopher. It was a special piece of clothing. był w stanie, wolno mu było nosić specjalny ubiór przypisywany filozofom. What's the word for cloak in Polish? Płaszcz. Yeah, that sounds right. Yeah. So it would be like a plush in Russian. It's the same word. Yeah. So basically, it's a cloak that you could go and it would show that you're a qualified philosopher. To był taki płaszcz, który pokazywał, że jesteś. And this gave him an opportunity. So if he went somewhere, dawało mu to taką szansę. he could give a lecture as a qualified philosopher. Mógł dawać wykłady jako filozof. And so he went around spreading the gospel. W ten sposób głosił Ewangelię. And then about the year 165, Około roku 165 he was martyred. umarł śmiercią męczeńską. Now, when he was communicating the gospel, Podczas głoszenia Ewangelii he had to find a bridge between the gospel and the culture of the people he was speaking to. musiał odnaleźć jakiś wspólny pomost pomiędzy tamtejszą kulturą a Ewangelią. So that's a really useful thing to do, isn't it, in evangelism? Jest to niesamowicie potrzebna rzecz podczas ewangelizacji. So, for example, if you go and preach the gospel to the Jewish people, Jeżeli chcesz głosić Ewangelię Żydom, so the common ground, the bridge, is the Old Testament. wspólnym gruntem jest Stary Testament. But what happens if people don't know about the Old Testament? Ale co się dzieje, kiedy nie wiedzą, nikt nic nie wie o Starym Testamencie? Where do you start? Gdzie zacząć? So, what he used is he used the idea of logos. On użył idei konceptu zwanego logos.
So in the Christian Bible you'll know that in the Gospel of John it says in the beginning was the Word. W Ewangelii Jana jest mowa o tym, że na początku było Słowo. Okay, so the word, słowo, yeah? So yeah. So in the beginning was the Word, and then this is a way of explaining how Jesus, or the Son of God, is God, but at the same time he's different from God the Father. Jest to powiedziane, żeby rozróżnić pomiędzy Ojcem a Synem Bożym. Now in the culture that he was preaching the gospel to, W tej kulturze, w której głosił Ewangelię, they also had the idea of logos. również mieli taki koncept jak logos. Logos meant that the reason that is underneath, is underlying the universe and Logos oznaczało zasadę leżącą u fundamentach wszechświata. if you like, the principle. To właśnie była taka zasada, reguła, według której wszystko powstało. Like reason. Powód. Not powód. Do you say razon? Is it or not? Oh, reason, okej. Czyli chodziło o taki porządek wszystkiego. So for example, if we think, oh, I need to solve this problem, I need to use my mind, need to use my reason to solve it, yeah? Czyli na przykład jak chcemy And that's what logos rozwiązać, means. jakiś problem, no, używamy naszego rozumu, czyli tego rozum, który stał za wszystkim. So he made a bridge using this key idea in society at the time. Czyli zbudował ten most używając tej kluczowej idei w ówczesnym, tamtejszym społeczeństwie. So he says there's 4 ways of talking about the logos. Według niego można mówić o logos na 4 sposoby. So first of all, the Son was always with the Father. He's the logos eternally. Czyli po pierwsze, Syn zawsze był z Ojcem i jest z Ojcem w wieczności jako logos. And the second way is that the logos is through this logos that God creates the world. Możemy też powiedzieć, że logos jest jako stworzenie świata. Do you remember in the book of Genesis it said God spoke and it came into being? Tak, w pierwszej Mojżeszowej jest mowa o tym, że Bóg przemówił. Tak. So there's the third way that we speak about the logos Możemy jeszcze mówić na trzeci sposób. is that the logos is like a seed sown in the Old Testament. Że logos jest jak takie ziarno wszyte w Stary Testament. And he said this same truth was sown in the Old Testament but also in Greek philosophy. Mówi o tym, że ta prawda jest wszyta w Stary Testament i Nowy Testament, ale również w grecką filozofię. So this is an interesting idea. Jest to bardzo ciekawa idea. So for the Jewish people there was the Old Testament, Czyli dla Żydów to był Stary Testament. and the Old Testament points to Christ, Stary Testament wskazuje na Chrystusa. and he suggested, we don't know is he right or not, he said maybe other peoples had a similar kind of Old Testament for them. No i on zasugerował, no nie wiemy, czy to jest to prawda, ale zasugerował, że może inne ludzie mają taki swój odpowiednik. So maybe some of the truths in philosophy point to Christ as well. Czyli może niektóre prawdy w filozofii również wskazują na Chrystusa. So it's an interesting idea, isn't it? Jest to ciekawa idea. So for example, in a similar context, if you're sharing the gospel with a Muslim, Czyli na przykład, kiedy głosisz Ewangelię muzułmaninowi, where I live, 30 to 40% of people are Muslims in Bury. Około 40% ludzi jest muzułmanami. Sometimes you can say, look, this is in the Quran, Możesz powiedzieć, no spójrz, tak jest w Koranie and this points to Christ. i to wskazuje na Chrystusa. Now, I don't necessarily need to believe that the Quran is from God, No ja nie wierzę, że Koran jest od Boga, but I can say that I can use that truth in the Quran to point to Christ. ale mogę użyć tej prawdy w Koranie, żeby wskazać na Chrystusa. And maybe that's what Justin was doing with Greek philosophy. Może to właśnie robił Justin z grecką So filozofią. maybe he wasn't saying this is divine revelation, Więc może nie mówił, że jest to boskie objawienie, but he's just saying there are truths that are there, and if they're true, then they maybe point to Christ. tylko wskazywał na to, że tam jest jakaś prawda i ta prawda może wskazywać na Chrystusa. And then the fourth way that we can talk about the logos Jest jeszcze czwarty sposób mówienia o logos. is what it says in John chapter 1 and verse 14. E, John chapter 1 Jest to w Ewangelii
Jana, Jana, pierwszy rozdział, 14 werset. 14th verse, 14 werset. where it says the Word became flesh and dwelt among us. Jest tam mowa o tym, że Słowo stało się ciałem i chodziło między nami. So all of these things then preach the gospel using the idea of logos. Jest to sposób na głoszenie Ewangelii, używając konceptu logos. Now there were other ways in which the gospel appealed to people of that time. Ewangelia przemawiała do ówcześnie żyjących ludzi również na inne sposoby. So for example, the idea of Jesus as Lord was also good news, Na przykład to, że Jezus jest Panem, to były dobre wieści. because the people of that time were aware of other forces controlling them, dark forces, Ponieważ ludzie w tamtym czasie wierzyli, że istniały inne mroczne siły, które ich kontrolują. and were freed from the slavery of dark forces to live under the lordship of Christ. Więc mogli być wyzwoleni z niewoli tych sił, żeby żyć pod panowaniem Chrystusa. And the gospel preaches eternal life. Ewangelia również głosiła życie wieczne. And it seems that at that time people were very aware of the reality of death all the W time. tamtym czasie ludzie byli bardzo świadomi swojej śmiertelności. So the idea of logos is just one example of how the Christians preached the gospel and found a bridge to the culture that they were speaking to. Idea logos to jest jeden z przykładów, jak chrześcijanie budowali most między Ewangelią a tamtejszą kulturą. So there were other apologists at the time other than Justin. Istnieli wtedy, w tamtym czasie byli również inni apologetycy. And I'll just mention one of them, Będę mówił tylko o jednym. who was called Mellitus of Sardis. O Melitesie z Sardes. And if you're interested, you could look up some of his writings. They've been preserved. Można sprawdzić, jak ktoś jest ciekawy, niektóre z jego tekstów są do przeczytania. So the apologists that we're talking about lived in the 2nd century, Apologetycy, o których my mówimy, żyli w II wieku. but a little bit later there were two other Christian leaders who also wrote apologetic works. Ale potem było także dwójka innych chrześcijańskich przywódców, którzy pisali inne prace. Maybe you know their names. Może znacie ich imiona. One of them was called Tertullian. Have you heard of him? Jeden z nich nazywał się Tertullian. Have you heard of him? No. And another one was called Origen. Inny nazywał się Orygenes. So both of these men wrote to defend the Christian faith. Jeden i drugi mężczyzna bronili wiary chrześcijańskiej. Now most of them tried to find common ground with the philosophy of the time. Większość z nich również próbowała znaleźć wspólny grunt z filozofią. But Tertullian had a different approach. A nie, Tertullian. So he asked a question. On zadał pytanie. And the question was, what has Jerusalem got to do with Athens? Co Jeruzalem ma wspólnego z Atenami? Now his question, the answer is nothing at all. Uważał, że nic. Because he felt that they're so different that in fact to be relevant you've actually got to say, I'm saying something completely different. Uważał, że właśnie nie należy szukać mostu, tylko powiedzieć, mówię coś zupełnie innego. Now Tertullian said a phrase that's a little bit shocking, but I like it. Tertullian powiedział coś, co brzmi dość szokująco. He said about the Christian faith, Powiedział o wierze chrześcijańskiej. the Christian faith is to be believed Trzeba wierzyć w wiarę chrześcijańską, because it is absurd. bo jest absurdalna. Yeah? So if you think in some ways the Christian faith is reasonable, Chcemy myśleć, że chrześcijaństwo jest rozsądne. but in another sense it's a truth about, for example, God becomes human No ale z drugiej strony jest mowa o takich rzeczach, jak Bóg staje się człowiekiem. and death brings life Śmierć przynosi życie. and foolishness is wisdom. Głupota jest mądrością. So can you see how there's a different approach which is also trying to reach the culture? Jest to inne podejście, które też starało się dotrzeć do tamtej kultury. So maybe you need to think, are you more like Justin or are you more like Tertullian when you tell the gospel to the people around Jak you? Ewangelię, musimy się zastanowić, czy jesteśmy bardziej jak Justyn, czy Tertullian. Okay, I want to talk now about, first of all, some things that the Christians were accused of. Teraz chcę porozmawiać o
o czymś, o co chrześcijan oskarżano. And then I want to talk about some things that the Christians were praised for. Później powiem o tym, za co ich chwalono. Because this is helping us to think about what it means to be Christians in a non-Christian world. Mam nadzieję, że pomoże nam to myśleć o tym, jak być chrześcijanami w niechrześcijańskim świecie. So I want to ask you, Chcę was zapytać, what do you think Christians were accused of in the second century o co byli and oskarżani later? chrześcijanie w pierwszym wieku i później? Ateizm. Ateizm. Exactly. So one of the things that Christians were accused of were that Christians are atheists. Oskarżano ich o ateizm. Isn't that crazy? Czy to nie szalone? But the reason was that when you went into a Christian worship service, Powodem tego było to, że gdybyś na przykład poszedł na chrześcijańskie nabożeństwo and you look and you say, where is he? Where's the Christian God? i rozejrzał się, no to nie byłoby widać żadnego obrazu. There's nothing to see. Nie było żadnego obrazu. To And they say, do you recognize Zeus? The Greek god Zeus. Czyli pytali na przykład, czy rozpoznajesz Zeusa? Or do you recognize this other god that everyone recognizes? Rozpoznajesz tego innego Boga, którego wszyscy znają? And they say, no, we're Christians. A oni mówili, nie, jesteśmy chrześcijanami. Atheists. Czyli dla nich byli ateistami. Okay, what were some other things that Christians were accused of? O co jeszcze oskarżano chrześcijan? So, one of the... Madness. Yeah? Madness. Madness, maybe madness, yeah, okay, yeah. What else? Of being unfaithful to Roman gods. Very good, yes. So one of the things that they were considered is traitors, Uważano ich za zdrajców. okay? Because they didn't recognize, or they recognized the emperor, but they wouldn't worship him. Rozpoznawali władzę cesarza, ale go nie czcili. Now, the Jewish people also didn't recognize the Roman emperor, Żydzi także nie rozpoznawali, nie czcili cesarza, but everyone knew about the Jewish people. They were an exception, yet they was okay. ale wszyscy uważali Żydów za... We know about them. But as soon as the church separated from the Jewish people, Ale gdy tylko Kościół był odseparowany od and the Żydów, church and the synagogue are different things, Kościół i synagoga stały się czymś zupełnie innym. the church is no longer protected by being Jewish. Kościół już nie był chroniony ze względu na swoje żydostwo. And so the expectation is, like everyone else, that you'll recognize that Caesar is Lord. Więc oczekiwano, że będą uznawali cesarza za Pana. So Christians are traitors. Czyli chrześcijanie dla nich byli zdrajcami. Okay? What else are they? O co jeszcze ich oskarżano? So another accusation was they were called enemies of the human race. Nazywano ich wrogami ludzkości. Now the reason for this is that, let's say there's a special day in your town, Załóżmy, że jest szczególny dzień w Twoim mieście. and there's a big parade, Jest ogromna parada. maybe some food, Jedzenie, maybe some people are going to make some speeches. ludzie dają przemowy. All of this is completely pagan. Wszystko to jest zupełnie pogańskie. But maybe people, for the most part, they only take part because it's good fun. No, część ludzi bierze udział, bo to jest dobra zabawa. But the Christians said, we can't take part because this is pagan. Ale chrześcijanie mówią, nie będziemy uczestniczyć, bo to jest pogańskie. Or for example, in the army, if you want to serve in the army, Też na przykład, kiedy chcesz służyć w armii, so Christians may accept that the army is necessary for order and for defense. chrześcijanie mogą akceptować, że armia jest potrzebna dla bezpieczeństwa i dla porządku. But the army is full of paganism. Ale armia jest pełna pogaństwa. Or in a hospital. Albo w szpitalu. Christians obviously want to care for people, but the hospital's got all sorts of pagan aspects to it. Chrześcijanie chcą służyć ludziom, ale sam szpital ma wiele jest bardzo pogański. And so because they don't take part in these things that everyone takes part in, they're enemies of the human race. Ich odmowa uczestnictwa we wszystkich tych rzeczach Okay? Another problem was, to sprawia, że są uważani za wrogów. One hospital was pagan. I think if they were treating someone, there would be kind of, sort of maybe pagan prayers, or
you know, there's a sort of spiritual aspect to the healing and that sort of thing. And so it can happen today, can't it, in a different way, that people might have like a medical treatment, but there's got a sort of esoteric side to it, sort of new age, that sort of thing. Not anyway, but that's what was the problem. Yeah. So it was for not participating in social life, enemies of the human race. Byli wrogami, bo nie uczestniczyli w życiu publicznym. So Christians also had fellowship meetings that were called love feasts. Chrześcijanie również mieli zgromadzenia, które nazywali ucztami miłości. So I'm not certain, but I think Nie jestem pewien, ale myślę, that the Christian meeting would have happened in the morning on Sunday, że te spotkania miały miejsce w niedzielę rano, before work, przed pracą. and that's when they would have had the preaching and communion. Wtedy mieli wieczerzę, mieli kazanie. And then in the evening they came back and they had this other fellowship meal. It's like a evening fellowship. A potem wieczorem spotykali się na wspólny posiłek. Maybe communion was also connected with the second one, I'm not certain. Być może wieczerza była również powiązana z tym wieczornym spotkaniem. Because the Lord's Supper suggests the evening, Ponieważ the phrase the Lord's Supper. słowo wieczerza sugeruje wieczór. And that's the same in Polish, isn't it? Yeah? That word supper suggests an evening, doesn't it? Yes. Yeah. So, but anyway, there's two parts to the service, and in the middle, people go to work because it's a normal day. Czyli są dwa rodzaje takiego uczestnictwa, a w środku tego idą do pracy. But most people have never been to a Christian service. Ale większość ludzi w tamtym czasie nie była na tych And they've spotkaniach. never been to a fellowship meeting. Nigdy nie poszła na to spotkanie wieczorne. And they think, I wonder what those Christians get up to when they're on their own. I tak myślą, co oni tam robią. And they call each other brother and sister. No i nazywają się braćmi, siostrami. And apparently they eat the flesh and drink the blood. No i mówią, że piją krew, jedzą ciało. And so there were all sorts of things imagined about what went on. Czyli wyobrażali sobie dużo rzeczy. One of the stories was Według jednej z historii that all the Christians would get together in a room, chrześcijanie gromadzili się w jednym pokoju. and then they would get an animal like a dog to switch the light out. A dog would switch the light, would put out the light. Pies miał zapalić światło. And then they would just go for it, and it would be crazy, like, you know, all sorts of immorality happening in the meeting. Przepraszam, czyli mieli zgasić, światło było gaszone, a oni angażowali się w różne rodzaje niemoralności. Including eating a baby. Włączając to jedzenie niemowląt. And of course, when you became a Christian, you ate the baby. No, czyli chrześcijanie jedli dzieci. And that gets you involved, because if you admit to eating the baby, then you're a criminal, so you kind of keep the secret. To był taki sekret, tak, przestępstwo, które musieli ukrywać. So that's some other things that Christians are accused of. No to było jedno z tych oskarżeń, które oni im zarzucali. Another one of the pagan writers criticizes Christians Jeden z pogańskich pisarzy because he says Christians are all uneducated. krytykował ich za brak wykształcenia. He says the Christians like to spread the Christian faith among people who have got no intelligence. Czyli, że głoszą Ewangelię ludziom niezbyt mądrych. So when someone intelligent comes in the room, Czyli jak ktoś inteligentny wchodzi maybe do someone a bit richer, a bit more, a bit higher up in society, ktoś bogatszy, ktoś o większym statusie społecznym, they all go quiet. wszyscy robi się cicho. And they wait till that person leaves the room, I czekają aż ta and then they start sharing all their nonsense with one another. żeby podzielić się tymi swoimi bajkami. Now other people didn't like the Old Testament, No dużo ludzi nie lubiło Starego Testamentu. because the Old Testament's very rough and coarse, and all sorts of things happen, difficult things. Ponieważ jest tam mowa o wielu brutalnych, ciężkich rzeczach, które się wydarzyły. And then the New Testament A Nowy Testament is not much better. nie jest o wiele lepszy. These Christians, they worship someone who's been convicted for a crime. Chrześcijanie czczą przestępcę, They're worshipping a criminal. osobę skazaną. And then they believe that when you finally die, A potem wierzą, że po śmierci and you're set free from your body to be a spirit, jesteś uwolniony, kiedy jesteś uwolniony z ciała, żeby stajesz się duchem,
you get sent back into your body and you come back alive as a new body at resurrection. Że potem zostajesz wskrzeszony i masz nowe ciało. Anyway, so these are some of the things that Christians were accused of, and obviously it made it difficult for someone to become a Christian. No, o to byli oskarżani chrześcijanie i to utrudniło zostanie chrześcijaninem. But Ale there were lots of things that Christians were praised for. chwalono ich również za wiele rzeczy. So Christians were known to be different, to be holy. Chrześcijanie byli inni, wiedli święte życie. So for example, Christians were faithful in marriage. Dochowywali wierności małżeńskiej. Christians did not, if they had a child that they couldn't support, they didn't put that child out to be exposed and to die. Ale nie zostawiali dzieci na śmierć, kiedy nie mogli ich utrzymać. They had a different attitude towards money and wealth. Inaczej podchodzili do pieniędzy i do bogactwa. So they would share what they had with people who had less than they did. Byli dobroczynni, dzielili się swoim dobrobytem. Christians offered hospitality to strangers. Byli gościnni wobec obcych. They were known for works of charity. Byli znani z działalności dobroczynnej. And care for the vulnerable. I opieka nad słabszymi. And there was something else that they were known for. Byli znani z jeszcze jednej rzeczy. So this is the love feast. This is an agape. To jest obraz przedstawiający ucztę miłości. So if you can imagine, after work in the evening, wherever the Christians gathered, they would gather, and as part of that they would share a meal that would be open to other people. Czyli wieczorami po prostu mieli wspólny posiłek, inni też mogli w tym uczestniczyć. And people would know that you could go along and you could get food and have fellowship. Czyli ludzie wiedzieli, że mogą tam przyjść, mogą zjeść, mogą spotkać się. So one of the critics of the Christian church says, oh, he invented this, he told a story about a person. Jeden z krytyków Kościoła w tamtym czasie opisał tą historię Who took advantage of the meal to get free food o kimś, kto tam poszedł tylko dla darmowego jedzenia. and to go along to this meeting for his own reasons. Z jakichś tam swoich innych powodów. Anyway, right. See what you know. What do you think this is? Jak myślicie, co to jest? Catacombs? Oh, very good. Got it straight away. So the catacombs were places of burial. Katakumby były miejscami pochówku. I used to think that the catacombs were underneath the city, Myślałam kiedyś, że katakumby były pod miastem, but they're not. ale nie są. They were outside the city, Były na zewnątrz miasta, but they were underground places of burial. ale były podziemnymi miejscami pochówku. If you go to Rome today Jeżeli dzisiaj pójdziecie do Rzymu and you get the bus south of Rome, i oddacie się na południe Rzymu, you can go and visit. It's a bit like visiting a mine. to trochę jak odwiedzanie Szachta. kopalni. It's a bit like visiting a mine. It's not very low beneath ground, but it's some, Nie jest tak nisko pod ziemią, ale no jest pod ziemią. and it's a little bit damp, a little bit colder. No jest tam dość zimno. And these were the places that people were buried. W tych miejscach ludzie byli chowani. One of the ways in which Christians did charity Jednym sposobem, w którym chrześcijanie okazywali dobroczynność, was if someone died and they didn't have the means to be buried properly, było to, że w sytuacji, w którym ktoś umarł i nie było pieniędzy, środków na jego pochowanie, so Christians would help them to get a dignified burial. to chrześcijanie pomagali ich pochować godnie. So that, because Christians believed in the resurrection of the body, Ponieważ wierzyli we wskrzeszenie ciała. and that was one of the ways in which Christians did charity work. I ta pomoc była ich działalnością dobroczynną. Now the gospel was spreading, Ewangelia była głoszona, rozprzestrzeniała się, but maybe it was spreading in a way that you don't expect. ale może na sposób, którego się nie spodziewacie. So most of the missionary work of the church Czyli większość misjonarskiej działalności Kościoła was probably not by professional Christians. nie była wykonywana przez zawodowców. So we often think, oh, there's someone who wants to go to another place and they collect together money and then we send them as a missionary to go and start a church, for Czyli example. nie byli to misjonarze zbierający fundusze do założenia Kościoła. But often the gospel reached new places in a different way. Dokonywało się to w inny sposób.
Maybe someone went on a journey as a traveller, like a tourist. Ewangelii głosili podróżnicy, Or maybe they did trade. handlowcy, Or maybe they were soldiers. żołnierze. Or in one case, maybe they just got shipwrecked somewhere. Czasami po prostu rozbitkowie. And that's how the gospel spread to new places. I tak Ewangelia docierała do nowych miejsc. So the important thing is that ordinary Christians were involved in spreading the gospel. Ważnym jest, że to ci zwyczajni chrześcijanie And that increases the speed at which the church can grow. i to przyspieszało rozrost Kościoła. So we've already mentioned about how the apologists, they found a bridge to the culture that they were preaching the gospel Mówiliśmy już to. o tym, jak apologetycy budowali ten most pomiędzy Ewangelią a ówczesną kulturą. And remember, people accused the Christians of being not very intelligent. No i jak już wiemy, no, oskarżano ich o brak inteligencji. So what happened with people like Tertullian and Origen Czyli co się działo z takimi ludźmi jak Tertullian i Origenes? is that the Christians became so good at communicating the Christian faith Chrześcijanie stali się tak dobrzy w komunikowaniu tej wiary, that they left the non-Christian thinkers behind. They overtook them. że prześcignęli tych niechrześcijańskich myślicieli. They were really good at expressing the faith, and they became much better and more convincing than the alternative. Stali się bardziej przekonywujący niż cała reszta. So in some places there was a special school. W niektórych miejscach były specjalne szkoły. Now originally the school was like classes to prepare people for baptism. No na początku były to takie lekcje do przygotowania na chrzest. When you were baptized, did you have some lessons? Czy mieliście jakieś lekcje Some przed maybe chrztem? Bible studies or training, yeah? Studia biblijne. So this became more and more developed, No to coraz bardziej się rozwijało. and sometimes people came along who weren't even Christians yet, Czasami przychodzili tam ludzie, but they którzy wanted to jeszcze hear the teaching of the nie byli Christians. chrześcijanami, ale chcieli posłuchać nauczania. And this is called a catechetical school, the school of catechesis. Była to szkoła katechetyczna. And catechesis means the verbal teaching of the Christian faith. Czyli takie oralne, werbalne nauczanie wiary chrześcijańskiej. And it was like a Christian university. Taki chrześcijański uniwersytet. And so through this, the Christians were able to really present the Christian faith well. Dzięki temu bardzo dobrze mogli przekazywać swoją wiarę. There's one last thing that was helpful for the growth of the church. Jeszcze jedna rzecz sprzyjała wzrostowi Kościoła. And it's strange, but if you think about it, it's true. Jest trochę to dość dziwne, ale też bardzo prawdziwe. What do you think is the best way to advertise the church? Jak myślicie, co to jest? Jak He można knows. lepiej... He knows what it is. It's true. It's crazy, but it's true. For example? Yeah. What example of what though? Dying. So if Christians were martyred, this was a public event. Śmierć męczeńska była publicznym wydarzeniem. So nowadays, if we get an evangelist, we get the stadium, and he comes, he stands behind the microphone, and there's hundreds of people, and they speak. Well, Christians evangelized in stadiums in the past, To dzisiaj chrześcijanie ewangelizują na stadium, mają publiczność, mikrofon. Kiedyś też robili to na stadium, but in the past they didn't have a microphone, ale nie mieli mikrofonu. and there wasn't a choir standing behind them. I nie mieli chórów, They were being executed publicly in a stadium. tylko byli publicznie zabijani. What an audience! Co za publiczność. It's also quite cost efficient because the others pay for it. That's right, yeah, it was all paid for. And sometimes people actually became Christians at the same time as the martyr was dying. Czasami ludzie doświadczający, oglądający tę śmierć stawali się w tym momencie chrześcijanami. And sometimes people actually chose to die with the martyr. Czasami ludzie wybierali śmierć razem z męczennikiem. And one of the questions was, well, okay, hang on a minute, but they haven't been baptized. No ktoś może powiedzieć, ale nie byli ochrzczeni. And the early church had this idea that if you died the death of a martyr for Christ, No, we wczesnym kościele uważano, że jeżeli umrzesz śmiercią dla Chrystusa, it was like a baptism with blood. to jest jak chrzest we krwi. It counted as if a baptism because you were following Christ. Było to liczone jako chrzest. Right, I'm coming to the end now, but I just want to talk about one more thing, which is about the growth of the church. Have we got a few more minutes? That's great. Jeszcze Okay. trochę o wzroście Kościoła. So,
Actually, I'm going to give you a quote by Tertullian and then we're going to talk about the growth of the church. Podam Wam ten cytat Tertulliana i porozmawiamy dalej o tym wzroście. No, I'm not. I'm going to give the quote at the end and I'm going to talk about the growth first. Cytat będzie na koniec. What do you think the annual rate of growth of the early church was in the first, let's say, 200 years of its, no 300 years of its Jak existence? myślicie, jaki był procent rozrostu Kościoła w pierwszym first century? Let's say from about the start of the church, so about AD 30, Tak, od początku Kościoła until the year 311. do roku 311. So Jaki był roczny procent wzrostu? So that's just under 300 years. Przez te 300 lat. So at the start of that was the number of people who were Christians, like on the day of Pentecost. Na początku była to liczba chrześcijan na Pięćdziesiątnicy. And at the end of it, maybe 10% of the empire were Christians. A na Maybe. końcu, koło tego roku 300, 10% całego imperium. What do you think the annual rate of growth is of the church during that time? Więc jaki mógł być procent wzrostu? 20 times? So what percentage? What sort of percentage? Percentage? Per year? I said 20 times, so it means No. 20 times per year, no. Definitely not. 2000%, that's 20 times. So 20,000, 2,000%. Okay, that's one option. Any other options of an answer? 20%? 20% per year. Okay. Any other answers other than that? Boris, what do you think? 1,000%. So 10 times every year, yeah? Okay. You're helping me. These are good answers for the point I want to make. Yeah. Any other suggestions of the percentage? 5%. So the answer is 3.4%. Czyli 3,4%. So that seems to me to be very, very low. No, wygląda to na małą liczbę. If you think on the day of Pentecost, 3,000 people believed. Jak myślicie, w dniu Pięćdziesiątnicy wierzyło 3,000 people believed. ludzi stało się wierzącymi. And then it says later on, the church grew to 5,000 people. Potem Kościół wzrósł do 5,000 ludzi. And if you think the population of Jerusalem at that time was not very big, No, a jeżeli myślicie, że w tamtym czasie populacja Jeruzalem nie była zbyt duża, but over that period of time, ale przez ten czas, and if you think sometimes there were a lot of Christians, and then maybe there was, a time when there were fewer Christians who. czy czasami można uważać, że czasami było więcej chrześcijan, czasami było mniej. But all of the models that people have come up with, Ale te wszystkie modele, które myśleli ludzie. so for example, one of the authors is called Rodney Stark. Stark is the surname, S-T-A-R-K. Jednym z autorów. One of the autorów, przepraszam, czyli jeden z autorów Stark. So that's his number, 3.4%. On podał ten numer, te 3,4%. So what it means is in 10 years, To znaczy, że w ciągu 10 lat that's 40%. to jest 40%. So the reason why you have the huge growth Czyli powód dla tego wielkiego wzrostu is that growth is continued, jest taki wielki, ponieważ jest kontynuowany. and as the church grows, I kiedy Kościół rośnie, so 3% of 500 people te 3% z 500 ludzi, is what? ile to jest ludzi? Per year? Rocznie. 15, yeah, in 1 year. But if the church then grows to 600 people and 700 and 1,000 and so on, that growth is cumulative. And that's what was the strength of the growth of the Czyli church. może ten wzrost roczny nie był duży, ale był ciągły. So that's really interesting to think if we think about in our churches today, No, to jest też ciekawe w kontekście dzisiejszego Kościoła. what's a realistic percentage to pray for? O jaki procent powinniśmy się modlić? Now, of course, God can do amazing things. Oczywiście Bóg może czynić cuda. But if every year we think, well, let's have 4% growth and 4% growth and 4% growth, Ale możemy pomyśleć, niech w każdym roku będzie 4% wzrost. then eventually we can see that growth can become cumulative. Now, of course, that growth is new Christians, right?
Oczywiście ten wzrost to są nowi chrześcijanie. So it's not Christians from another church coming to my church. That's To nie not growth. chodzi o to, Yeah. że chrześcijanie przyjdą z jednego kościoła do drugiego, nie o to chodzi. So I'm really encouraged by that statistic. Ale ta statystyka bardzo mnie zachęca. Because what it says is that cumulative growth of the church, keeping people and adding to their number makes a difference. To mówi, że ten ilościowy wzrost kościoła no, ma znaczenie. And one of the reasons for the strong persecution of the church just before the first Christian emperor Jeden z powodów takich wielkich prześladowań chrześcijan przed pierwszym chrześcijańskim cesarzem is because as the church became bigger and bigger, the people started to think, whoa, there's too many of them now. jest to, że właśnie no, ludzie zauważyli, że chrześcijan było coraz więcej. So particularly in the period from about 250 until about the year 300, more or less. I to właśnie w tym okresie od roku 250 do So 250 to 300, it was a little bit different to that, but more or less, yeah. The church grew by a huge amount. to właśnie w tym okresie Kościół bardzo się powiększył. And the response was a big persecution. I odpowiedzią były te intensywne prześladowania. Okay, I think I'm going to finish with my quote from Tertullian. Zakończymy cytatem od Tertulliana. Okay, and I'm going to help you by having it here now. So I'm going to read this in English, and then if you just take it slowly and do it in Polish, okay. So in English it says this. So this is Tertullian writing to a non-Christian audience. Tertullian pisze to do niechrześcijańskiej publiczności. So those who are opposed to the church. Tych, którzy sprzeciwiali się Kościołowi. And this is what he says. I mówi tak. So it's about the year 200. To jest około roku 200. And maybe at this time the church in the city of Carthage, have you heard of this city? I być może właśnie wtedy w kościele w Kartaginie. So Carthage was a big city that had once been the capital of an empire. To było wielkie miasto, niegdyś stolica imperium. Nowadays it's part of the city of Tunis in Tunisia. Teraz jest to częścią Tunezji. And maybe the church had only been there for about 20 years when he wrote Kościół this. mógł być tam może tylko jakieś 20 lat. So think just 20 years ago in Poland, in Legionowie. How old is your church here? Less than 20 years, isn't it? 16. Czyli pomyślcie, jak to mogłoby wyglądać u nas w naszym kościele. So this is what he writes about the church in Carthage. O tym tak właśnie pisze odnośnie kościoła w Kartaginie. So I'm going to read it all in English, and then Barbara's going to translate it into Polish. He says this: "We are but of yesterday, Jesteśmy jedynie wczorajsi, and we have filled everything you have. a wypełniliśmy już wszystkie wasze miejsca. We filled the cities, Miasta, we filled the islands, wyspy, we filled the forts, porty, we filled the towns, miasteczka, we filled the exchanges, where maybe they were exchanging goods or slaves. giełdy, We filled the army camps, obozy wojenne, we filled the tribes, plemiona, we filled, I think this is another military word, the barracks, te baraki, te kury, we filled the palace, pałace, we filled the senate, senaty and we filled the forum." i forum. He says, the only thing you've got left are your temples. That's the only place we haven't I filled. no, wszystko, co wam zostało, to świątynie. And that's interesting to read. In the year 200 is this sense of the gospel really advancing. I widzimy ten rozrost Ewangelii już w roku 200. Now, of course, that's not true all of the time. Oczywiście to nie zawsze tak jest. You know, sometimes it's really difficult to be a Christian, isn't it? Czasami bycie chrześcijaninem jest And there isn't that visible growth. i nie widać tego wzrostu. But it is encouraging when you hear of times when God really worked in a powerful way. Ale to zachęcające słyszeć o tych czasach, kiedy Bóg tak mocno działał. And anyway, so that's the second place that we talked about, which is Athens. Czyli to jest to drugie miejsce, o którym rozmawialiśmy. So Athens represents the defense of the Christian faith, Ateny reprezentują obronę wiary but chrześcijańskiej. also the way in which the Christian faith was able to bring the gospel to that world of that time. Ale też sposoby, w które chrześcijanie potrafili głosić Ewangelię tamtejszej ludności. And hopefully it encourages us as well, Mam nadzieję, że zachęca to również nas. as we're Christians, Jesteśmy chrześcijanami. and we maybe feel a little bit outnumbered by all the people who aren't Christians. Możliwe, że czujemy, że oni mają, inni niechrześcijanie mają przewagę liczebną. That as the church, we've faced this sort of challenge before,
No już wcześniej borykaliśmy się z tym wyzwaniem. So we've got a message that people don't understand, Mamy przesłanie, którego ludzie nie rozumieją, or they misunderstand, albo źle rozumieją. and they think all sorts of crazy things about us. No i myślą o nas różne dziwne rzeczy. So one of the things that Tertullian said, Jedną z rzeczy, które powiedział he said, Tertullian, whenever there's a problem, było to, że jeżeli masz so for problem, example there's a bad harvest, mamy biedne plony, or some other problem in the world, albo jakiś inny problem na świecie people said, oh, it's the Christians, it's their fault. i ktoś mówi, że to wina chrześcijan He said, and they say you should throw the Christians to the lion. i chcą nas rzucać na And he said, what, to one lion? How's he going to eat all the Christians? There's so many Christians and just one lion. Można powiedzieć, że no chrześcijan jest dużo, a lew jest jeden. So there's this problem sometimes we're accused of crazy things. No, jest taki problem, że oskarżają nas o różne dziwne rzeczy. But just based on the experience of the past, Ale jeżeli spojrzymy na przeszłość, that God is powerful to help us to bring the gospel to widzimy, że Bóg jest w stanie nas uzdolnić do and to głoszenia be able to be Ewangelii. faithful to Him even if that involves suffering, I że warto jest mu być wiernym pomimo cierpienia, and to gradually see the church grow. ponieważ Kościół doświadcza wzrostu. Good, I think I'm going to stop there. Tutaj zakończę. Thank you very much for being here today. Dziękuję za to, że przyszliście. Thank you very much. That's great, that's good.